Cześć, witajcie w kolejnym zimowym, nie złomowym, a zimowym odcinku. W sumie chyba pierwszy z taką warstwą śniegu, bo troszkę sypło, nie ma co ukrywać. Już się cieszę, bo mam mega fant znaleziony przy kasie, na farcie, ale znaleziony. Także się cieszę bardzo, ale może wiecie, no jeszcze może się coś uda wykopać z grubego, czy z grubego, tu jest cienki akurat. Po prostu może się coś uda wykopać, albo się może nie uda wykopać, z tego co widzę. Mi się tam nie chce wchodzić, pamiętam, że to jakieś blachy były, nie blachy. Jeszcze sobie coś wbiję, a nic świeżego nie widzę. Także to już jeszcze gruby. No i lecimy na kolejny złom, ale chyba wrzucę na miniaturkę ten fan, co znalazłem. Mega znalezisko. Chociaż nie wiem, dlatego nie chcę zdradzać. Jeszcze co wpadło. Ale piękna zima. A co na grubym spytacie? Resztki betonierki. Jakaś krata, nie krata. Runner. Wiekowa maszynka do mielenia. Do robienia kiełbasy? Nie wiem. Wiekowa maszynka do mielenia. I tyle. Ale i tak jest. Warto, że tu przyjechałem. Kurde, ale się jaram. Dobra, lecimy na jeszcze 2, może 3 złomki. Co za dzień. Co? Wszystko? Wszystko. Kurde, chyba padniecie. Tu też już wszystko? Tu coś nowego, w cudzysłowie. Ale nic bardzo ciekawego. Z warsztatu coś. Jak ładnie zawory pokrzywiło. Pięknie. Smutne realia zimowe. Obok jakby dyczko lepiej. To chyba sam ja szarpałem. Albo nie ja, już nie pamiętam. No, wyłącznik czasowy w PRL. Ciekawe, czy by jeszcze działał. Aż zobaczę. Cześć, witajcie na podsumowaniu. Aż się ruszyłem na pole, żebyście zobaczyli dokładnie to cudo. A co mam wam powiedzieć? Szedłem z kolegą na złomowisko. Przy wadze patrzę się, w mosiądzu leży takie coś. No co mam powiedzieć? Wygląda to, jakby to, nie wiem, jakby wprost z Wawelu to ktoś zabrał. Chociaż te kolory, te motywy to bardziej takie wschodnie klimaty. Niemniej jednak, no jak ja to od razu zobaczyłem, no zauroczyło mnie to strasznie. Stwierdziłem, że no, mimo że to jest mosiądz, to ważyło kilogram, mimo że to jest mosiądz, stwierdziłem, że muszę to mieć, muszę to wziąć, bo to jest po prostu ładne, piękne, zabytkowe, no i pewnie drogie. Czy to jest uszkodzone? To jest tylko takie odłamanie materiału, coś takiego, ale generalnie właśnie nie wiem. To po prostu nie wiem, jak to było wytwarzane.
Bo ani to tutaj nie jest nakręcane, żeby to właśnie pękło przy gwincie, ani to nam w niczym nie przeszkadza. Chyba że po prostu wiecie, ten półmisek był jakby nasadzany na to, na gorąco. No nie wiem, nie znam technologii produkcji, na pewno technologia jest bardzo stara, no bo sama ta misa, półmisek, nie wiem jak to nazwać, patera? Nie, no brak mi słów troszkę. No jest to naprawdę piękne. Widać, że naprawdę stare. Zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Pierwszą rzeczą, no więcej niż dwoma rzeczami, ale tak po kolei, no. Jak szacować wiek tego? Nie wiem. Nie mam cholera pojęcia w ogóle jak to oszacować. Czy to są lata, nie wiem, 50., wojenne? Może jeszcze coś starszego, może lata 90. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, że nawet nie umiem tego dobrze nazwać. Szczelałem to z obiektywu Google, ale wyleciało coś podobnego i tam było napisane, pan napisał, że to secesyjne? Coś takiego, mogę gadać głupoty teraz, ale coś takiego. Druga rzecz, jak mnie ciekawi, no jak to w ogóle wartość tego oszacować? Na podstawie czego? Nie mam pojęcia. No naprawdę to wygląda jakby od króla z Wawelu to zabrali. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to bardzo oszacować. Na pewno jest to fajne, drogie, ładne przede wszystkim. Czy będę to naprawiał? No właśnie, chyba niekoniecznie będę to naprawiał. W ogóle co ja z tym zrobię, możecie spytać. No właśnie też nie wiem, kurde, dużo pytań, a odpowiedzi praktycznie żadnej. No ale tak naprawdę, no tak jest, no. Po prostu jak to zobaczyłem, stwierdziłem, że muszę to zabrać. Jest to po prostu piękne. Szkoda, żeby to poleciało do huty. Chociaż idę o zakład, że 4 następnych złomiarzy po mnie by to wzięło. Kosztowało mnie to 5 dyszek. O, tego wam nie mówiłem. Lata produkcji, no ciężko oszacować. Wartość tego, no też ciężko oszacować. Chociaż kiedyś ktoś mądry mi powiedział, że to jest tyle warte, ile ktoś zapłaci za to. To nie wiem. No nie wiem. Nie chcę mówić jakichś żadnych kwot, bo nie mam pojęcia. Nie wiem, co ja z tym zrobię. Czy po prostu odnowię ten mosiądz i sam sobie zostawię, czy to pójdzie gdzieś dalej. Za dużo niewiadomych, jak na tak piękną rzecz. Po prostu, no nie sądziłem, że znajdę na tamtym złomie takie coś, bo to ani nie jest okolica taka, wiecie, żeby takie rzeczy były. Raczej tam wychodzą rzeczy przemysłowe. No, strasznie mnie to zaciekawiło. No, tak mnie to zaszokowało, że wiedziałem, że to muszę wziąć, ale wszystko inne jest po prostu znakiem zapytania. No nie wiem, mam nadzieję, że wy coś pomożecie. Ja po prostu jestem bardzo zauroczony. Bardzo mi się to spodobało. Zrobiło to wielkie wow, zarówno na mnie, jak i na żonie, jak i na rodzinie. Nawet brat mówił, że wielkie wow. Mam nadzieję, że wam też się to spodoba. No a reszta to nie wiadomo, no. Reszta to już jest nie wiadomo. Ale i tak cieszy. Na razie wiecie, nie mam pomysłu. Jeszcze taki gorący okres teraz. Przedświąteczny, nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Na razie to po prostu schowam w domu, w bezpiecznym miejscu, a później będę, no wiadomo, może coś pomożecie w komentarzach i może będzie łatwiej. Także cóż. A, i jeszcze wpadł ten włącznik czasowy, kurde, który się klinuje na 25 minucie. Czego tak na 25 minucie, czego tak lekko pyk i idzie dalej, ale to wiem, wystarczy rozebrać. No tak, ale po prostu sam fakt mnie śmieszył. No, także cóż, no głównie to wygrało, no 5 dyszek, takie cudo, opłacało się, naprawdę się opłacało. Także cóż, dziękuję wam za dzisiaj, no i co, aby więcej takich fantów. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!